Kiedy myślimy o Światowych Dniach Młodzieży, mamy na myśli przede wszystkim młodych ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj, aby wspólnie świętować, radować się i cieszyć. Światowe Dni Młodzieży to jednak nie tylko pielgrzymi, to także wolontariusze, którzy od kilku, a nawet kilkunastu dni pomagają w przygotowaniu tego święta. W naszej makrogrupie salezjańskiej, która obsługuje ponad 4,5 tysiąca młodych ludzi, a tutaj, w domu formacyjnym na Łosiówce, mieszka ich ponad 1,5 tysiąca, pracuje kilkuset wolontariuszy, którzy razem od rana do wieczora podejmują wszelkie działania, aby pielgrzymów salezjańskich ugościć jak najlepiej w Polsce. Zobaczmy zatem, jak wygląda praca tych, których nie widzimy na co dzień. Jesteśmy teraz w punkcie informacyjnym, miejscu najważniejszym, ponieważ tutaj dokonywała się rejestracja, przyjmowanie wszystkich grup z całego świata. Zapytajmy koadiutora Mirka, salezjanina, jak wyglądały te najważniejsze dni, kiedy wszyscy ludzie przyjeżdżali, aby tutaj rozpocząć Światowe Dni Młodzieży. Mirku, za wami bardzo ciężki okres, dni bardzo wytężonej pracy. Jak dla ciebie jako wolontariusza minął ten czas i co było najważniejsze, a może nawet najtrudniejsze? Najtrudniejsze to było chyba właśnie spotkanie z tymi kulturami, które tutaj przyjeżdżają. Ludzi z całego świata, pytania, problemy, których na początku nawet nie mieliśmy pojęcia, że takie mogłyby się pojawić i trzeba było je szybko na bieżąco rozwiązywać, tak żeby te sprawy, ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj z całego świata, żeby mogli tutaj dotrzeć spokojnie. Na przykład jak grupa z Salwadoru, która zagubiła się gdzieś w Berlinie i trzeba było im pomóc jak najszybciej dotrzeć tutaj do nas. No, poniedziałek, wtorek, środa to były takie najcięższe dla nas właściwie 72 godziny, które nas wykończyły fizycznie, ale no, dajemy radę. No, to wszystko dzięki ludziom, którzy tutaj pomagają w biurze i bez nich na pewno nie dalibyśmy sobie rady. Bez wszystkich tych, którzy tutaj cały swój wysiłek wkładają mi serce właśnie po to, żeby ludzie, którzy z całego świata zjeżdżają do Krakowa, do nas tutaj na Łosiówkę, do Salezjan, żeby mieli tutaj takie poczucie, że są u siebie w domu. No. Bardzo dziękuję. A jak teraz wygląda wasza praca już te ostatnie dni tak naprawdę Światowych Dni Młodzieży? Największy ten jakby nawał pracy już minął, bo to właśnie jak mówiłem, to był poniedziałek, wtorek, środa. Dzisiaj to już jest bardziej takie ogarnianie takich prostych spraw, na przykład, nie wiem, szukanie programu w telewizji, czy jak dojechać. Jest dużo z tym takich drobnych problemów, ponieważ niektórzy nie wiedzą, jak poruszać się jeszcze po mieście, mimo bardzo dobrego oznakowania. Pytają o takie dziwne sprawy, na przykład co będzie w pakiecie tym, który będzie na śniadanie. No to ten pakiet trzeba prawie każdemu pokazywać. Od problemów, gdzie naładować komórkę, jak kupić kartę do telefonu, to wszystko tutaj do nas przychodzi. O to wszystko ludzie tutaj pytają, gdzie zostawić bagaż, czy mogą pożyczyć taśmę klejącą, przerwała się. No wszystko to tutaj u nas mogą dostać i znajdą. Chociaż teoretycznie jesteśmy punktem informacyjnym, chociaż mam wrażenie ostatnio, że jesteśmy punktem wszystkiego. Zmęczony, ale szczęśliwy? Zmęczony, ale szczęśliwy. Dokładnie tak. Tak jak pielgrzymi, zaczynamy od Centrum Informacji. Zobaczmy, jak wyglądała praca pozostałych wolontariuszy. Znajdujemy się teraz w miejscu, jednym z najważniejszych, nie ukrywajmy, dla każdego pielgrzyma. Miejscu, gdzie wydawane są posiłki. Za nami właśnie spożywają pielgrzymi obiad, a ze mną jest wolontariuszka Julia, która tutaj pracuje i pomaga tym wszystkim, którzy przychodzą głodni, niejednokrotnie po wielu godzinach rozmaitych zajęć, pracy, marszu po Krakowie, udziału w różnych spotkaniach. Julia, na czym polega wasza praca tutaj właśnie w tym miejscu wydawania posiłków? Nasza praca polega na pakowaniu jedzenia i wydawania wolontariuszom i zbieraniu talonów. Zbieraniu talonów. Dobrze, jak oceniasz tą pracę? Jak się współpracuje z tymi ludźmi, którzy mówią praktycznie we wszystkich językach świata? No jest to praca, ja powiem, trochę ciężka, trudno się dogadać. Kilka tysięcy ludzi przychodzi. Myślałam, że to będzie o wiele gorzej, ale jednak jest nas dość sporo, jakoś dajemy radę. A powiedz mi jeszcze proszę, jakie były twoje oczekiwania, kiedy tutaj przyjeżdżałaś? Czy może było coś, czegoś się obawiała? Znaczy, nie obawiam się niczego, wiedziałam, że tu będzie wolontariat, ale nie wiedziałam, że aż tak ciężko. To jednak pobudka dość wcześnie, albo w 4:30, albo przed 7:00, no i tyle roboty trochę jest. Liczyłam, że to będzie w trochę mniejszym stopniu i będziemy mieć więcej czasu wolnego. No ale jest jak jest, przyzwyczaiłam się już.
Myślę, że doświadczenie bardzo dobre, a ja mogę powiedzieć, że z głosów, które słyszę od ludzi, są bardzo zadowoleni. I to myślę, że też jest wyraz waszej pracy, także bardzo ci dziękuję za tę posługę i za te kilka zdań, które chciałaś się z nami podzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jesteśmy teraz w punkcie, gdzie wydawane są posiłki dla wolontariuszy. Julka, jak wygląda wasza praca tutaj, gdzie wydawane są właśnie posiłki dla wszystkich tych, którzy pomagają pielgrzymom? Oczywiście wstajemy o 4 nad ranem, robimy bułki dla wszystkich. Nie za wcześnie? Oj nie, czynienie dobra jest bardzo motywujące do działania. Otóż wstajemy o 4 rano, robimy 3000 bułek dla pielgrzymów. Potem przychodzimy tutaj i rozdajemy posiłek, otóż śniadanie dla wolontariuszy, którzy są już zmęczeni każdego poranka, ale nie, oni są bardzo... są zmotywowani, mają dobrą energię w sobie. Potem przychodzimy, rozdajemy obiad około 4 godziny, ale to nie za dużo, naprawdę dalej mamy siłę i energię. Potem przychodzimy na kolację i siedzimy do ostatniego wolontariusza. Mimo tego, że jest tak, tutaj dużo czasu spędzamy, zawsze mamy czas na rozmowę, na pocieszenie kogoś, wsparcie. Naprawdę bardzo mi się podoba ta praca i nie zamieniałabym ją na żadną inną. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że wolontariusze mogą przyjść tutaj w każdej chwili, nie tylko po posiłek, ale także po dobrą radę od was? Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że są zadowoleni z tego, jaką im dajemy. Brakuje mi słowa na to wszystko, że dajemy po prostu siebie. Mam nadzieję, Dobrze. że to... A powiedz mi jeszcze, jakie najtrudniejsze doświadczenie w ciągu tych dni może było dla ciebie tutaj? Albo czy było coś, co cię w ogóle zaskoczyło tutaj? Myślę, że na pewno największym doświadczeniem było wypróbowanie mojego angielskiego. Ale myślę, że to, co teraz się nauczyłam w ciągu tych kilku dni, ten angielski, naprawdę dało mi teraz pewność siebie i nauczyło mnie na pewno czegoś więcej niż tylko angielskiego, ale też komunikacji z innymi ludźmi. Nie Czyli- tylko z Polski, ale z całego świata oczywiście. Czyli można powiedzieć, że wolontariusz to jest człowiek tak naprawdę od wszystkiego. Tak, dokładnie. Otwarty na ludzi i Dziękuję, wszystkich oczywiście. dziękuję ci bardzo Dziękuję bardzo i również. życzymy jeszcze dużo wytrwałości do dokończenia tego zadania. Jest z nami ksiądz Wojciech Strzelecki, salezjanin, który odpowiada za porządek tutaj na obiekcie salezjańskim. Księże Wojciechu, jak wyglądały przygotowania, zanim przyjechali jeszcze pielgrzymi tutaj? Moim zadaniem głównym była ta techniczna strona przygotowań. Skupiliśmy się przede wszystkim na oświetleniu terenu, ponieważ teren jest nieco zacieniony, nie ma odpowiedniego oświetlenia. W związku z tym były takie miejsca, które wydawały się nam niebezpieczne, jeżeli nie ma nad nimi kontroli, jeżeli nie ma jakiejś światła, czy nie ma dozoru kamer. Więc były dwa takie jakby zasadnicze elementy tego działania. Monitoring, odnowienie monitoringu właściwie, przejście na monitoring cyfrowy i oświetlenie terenu. Dobrze, a jak teraz, kiedy już tutaj na samej Łosiówce mieszka ponad 1500 młodych ludzi? Jak to wygląda po prostu? Czy są jakieś sytuacje trudne, nieprzewidywalne, czy jednak jest w miarę wszystko uporządkowane? Ekipa zabezpieczająca nasz teren to są strażacy przede wszystkim z Trzebuni, za co im jestem bardzo wdzięczny, oraz wolontariusze, którzy dozorują miejsca pola namiotowego, zarówno Wioski Świata, jak i Pole Księdza Bosko, oraz ekipa, która czuwa nad monitoringiem. 4 osoby, które 24 godziny na dobę patrzą w ekrany i obserwują, co się dzieje, informują, jeżeli jest jakieś zdarzenie typu palenie papierosów w miejscu niedozwolonym, jakaś osoba nieuprawniona do przebywania w danym miejscu. Wówczas wysyłają sygnał dzięki łączności krótkofalówkowej do odpowiednich posterunków, aby zajęli się problemem. I w kilku miejscach dozorujemy obiekt. Jest to portiernia, jest to centrum monitoringu, są to 2 bramy główne, na których są strażacy i są 2 patrole na terenie całego obozowiska. Jak widzimy, praca bardzo wielu ludzi, aby ci wszyscy, którzy przyjechali tutaj z różnych zakątków świata, mogli po prostu czuć się bezpiecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jesteśmy teraz w punkcie medycznym. Zapytamy tych, którzy dbają o nasze zdrowie, jak wygląda ich praca. Chodźcie. Dzień dobry wam wszystkim. Chcieliśmy was zapytać, jako punkt medyczny, o to, jak wygląda wasza praca tutaj i czy były jakieś przypadki, które was totalnie zaskoczyły.
Nie spaliśmy całą noc, dlatego że mieliśmy ciągle wezwania do pacjentów. Byliśmy na SOR-ze dwukrotnie. Z tego względu, no, tacy jesteśmy trochę niekumaci w tym momencie, nie? No, ale nie ma jakichś takich poważnych zranień jakichś i tak dalej, przypadków. No, kilka było takich, że trzeba było jechać na SOR, ale ogólnie jest czysta sielanka, same pęcherze, obolałe kończyny, które trzeba smarować. Tutaj jest masażystka nasza, wolontariuszka Ewa, no, także fajnie. A jak wygląda współpraca z Polską Służbą Zdrowia, naszego salezjańskiego punktu medycznego? Rewelacja, po prostu już podpisujemy kontrakty na przyszłość i coś czuję, że to się będzie rozwijać, nie? Tak, mamy tutaj wśród naszych wolontariuszek już kilka powołań do zgromadzenia salezjanek, jak również niektóre myślą bardzo rzeczowo i konkretnie o medycynie. Jak widzimy, praca punktu medycznego idzie pełną parą. Nie mają zbyt dużo roboty, no może czasem się nie wysypiają, ale co najważniejsze, wszyscy pielgrzymi są zdrowi i bezpieczni. Dziękuję bardzo. Jak widać, Światowe Dni Młodzieży to praca bardzo wielu ludzi, bardzo wielu młodych ludzi, którzy przyjechali tutaj do Krakowa, do domu formacyjnego na Łosiówce, aby poświęcając swój wolny czas, swoje wakacje, pomagać tym wszystkim, którzy przyjeżdżają tutaj z całego świata. Wolontariusze, bo o nich jest ten materiał, włożyli w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży bardzo wiele pracy. Bardzo wiele dni pracowali, przygotowywali to miejsce, dom formacyjny, aby przyjąć wszystkich tych, którzy przyjechali z salezjańskiego świata właśnie tutaj, do Krakowa, by razem celebrować młodość, by cieszyć się i rozważać o Bożym miłosierdziu. Jak można ocenić pracę wolontariuszy makrogrupy salezjańskiej? Wolontariusze spisali się na 5 z plusem.